Witam na kanale Bully 96 w kolejnym odcinku Garaż. Dzisiaj, jak widzicie, sprzętu co niemiara przed nami. Chciałem przedstawić najpierw osoby. Z mojej lewej strony pani Ania Pilch, witam. Dzień dobry. Z mojej prawej strony Michał Brauliński, witam. tak. Jak zauważyliście, my dzisiaj będziemy sprawdzać wydolność. 3 lub 4 tygodnie temu byłem u Michała, u ciebie, Michał, na badaniu i ty powiedziałeś taką rzecz, którą chciałbym, żebyś rozwinął za chwilę, że u nas nie każdy sportowiec zawodowy robi tego typu badania, natomiast w Anglii, na Wyspach, gdzie zdaje się masz kolegę, tam takie badania robi, można powiedzieć, każdy amator. Ja bym cię bardzo prosił, ciebie i panią, pani Aniu, może na ty przejdziemy, tak? No, żebyś opowiedział to badanie, jaki ma cel. Cel ma przede wszystkim zbadanie naszego organizmu, wyznaczenie wszystkich stref do treningu, poznanie swoich słabości, mocnych stron. No i potem mamy wyniki badań, według których dajemy zalecenia co do treningu, jak trenować, jak podnosić swoją wydolność, tak? Ja dzisiaj na niektóre pytania oczywiście znam odpowiedź, bo jestem trochę mądrzejszy, bo tak jak mówiłem, byłem przebadany. Wcześniej jest taka waga specjalistyczna. Na tej wadze Tak, wiadomo, stajemy i ważymy się, tak? ważymy się. Tutaj nie wiem, czy kamera to obejmie. Bardzo bym prosił kamerę trochę bliżej podejść. I tu jest taki wydrus takiej wagi. No, pierwszą, lepszą osobę. Tak. Jakbyś, wiesz, w takim skrócie, chociaż mamy, słuchajcie, dużo czasu, bo prawdopodobnie Emil, jak się czujesz, jest ok? Emila nie przedstawiłem, ale to za chwilę rozwinę. I no, na tym wydruku ta waga, można powiedzieć, mówi wszystko o człowieku. Michał, Tak. waga. No to jest analiza schodu ciała. Taką analizę robimy przed każdym badaniem. No tak, ale taki prosty parametr, tak. Waga, Takie podstawowe parametry to jest tkanka tłuszczowa aha, w procentach, w kilogramach, tak, masa mięśniowa, BMI. BMI to jest akurat mniej ważny wskaźnik, bo mamy wskaźnik tkanki tłuszczowej i masy mięśniowej. ale tu ten gościu zdecydowanie jest za gruby, nie? Tak, no ten gościu, szczególnie jeśli chodzi o tkankę tłuszczową, ma tutaj pole do popisu. Nie, słuchajcie, no to są moje wyniki, mam nadzieję, że tutaj wieku nie widać, ale Michał powiedział, ja mówię, no i co, jak? Nie, no jest co poprawiać, jest co robić. Jest co robić. Tu poniżej mamy BMR, to jest zapotrzebowanie energetyczne w ciągu dnia, bez żadnej aktywności fizycznej. 2400 kalorii. Aha. To jest taka minimalna podaż w kaloriach, ile organizm powinien przyjąć bez treningu, tak. Jeśli bym nic nie robił, Tak. schodząc poniżej tych kalorii, tracę tłuszcz. Czyli powinienem tracić na wadze. Teoretycznie tak, no ale wiadomo, że dochodzi sport, Aha. więc to zapotrzebowanie jest dużo większe, ale ważne, żeby nie schodzić właśnie poniżej Tego zapotrzebowania tak, energetycznego. tego zapotrzebowania, tylko dorzucić sobie sport i po prostu mieć deficyt na tych kaloriach, które pochodzą z wysiłku fizycznego. Okej, no tu mamy taką szczegółową masę mięśni Tak. tak? Ile jest na korpusie, na lewym ramieniu prawym, prawa noga, lewa noga, Tak. tak? Tu jest taki ważny balans mięśniowy pomiędzy lewą a prawą stroną. No szczególnie w masie mięśniowej, tak? Bo tu też mamy podział na tkankę tłuszczową, na masę mięśniową, ale ta masa mięśniowa jest ważna, aby pomiędzy lewą a prawą stroną te dysproporcje nie były zbyt duże, tak? No tu są takie różnice rzędu 100-200 gram, więc one są takie jeszcze dopuszczalne. Takie różnice ponad 300 gram trzeba już korygować poprzez trening. Można powiedzieć, że to mamy lekko omówione, tak? Tak. Dobrze, to ja mam jeszcze do Ciebie, żebyś rozwinął ten temat. Dlaczego my normalni ludzie, amatorzy, powinniśmy wykonywać tego typu badania? Jeśli chodzi o amatorów, ważne, żeby robić te badania, żeby ten trening był bardziej efektywny, tak? Efektywny, bo wiadomo, że amator nie ma tyle czasu co zawodowiec. Aby trenować cały dzień, ma powiedzmy 1,5 godziny na trening w ciągu dnia
i musi jak najlepiej go wykorzystać, tak? Raz efektywnie, jeśli się zgodzisz ze mną, a znaczy no, że się już zgodzisz, a dwa, żeby nie robić sobie krzywdy. Tak, żeby sobie nie robić krzywdy, żeby się nie przetrenowywać. Badany ma potem po badaniu wyznaczone strefy do treningu i wie, jakich progów nie może przekraczać w danych treningach i dlatego się nie przetrenowuje, tak? Rozumiem. Okej, to ja jeśli pozwolisz, no kilka pytań Ani zadam. Ja wiem, że tych prób krwi jest około 9, tak? W trakcie całego badania. A czyli to trudno powiedzieć, bo to jest oczywiście badanie do odmowy wysiłku i próbek będzie... Przepraszam, czyli wysiłek, czyli kręcę lub pedałuję na rowerze tak długo, kiedy już mam dosyć, tak? Dokładnie. Dlatego ta ilość próbek jest po prostu uzależniona od długości naszego wysiłku. Czyli więcej próbek krwi, bo ktoś dłużej jedzie na Dłużej dół. jechał, dokładnie. No dobrze, ale to badanie krwi, bo później ja rozumiem, że to idzie do laboratorium, krew jest badana. Widzisz to, ta krew jest badana od razu u nas. Okej. Krew jest badana od razu u nas. Mamy odpowiednią maszynę do badania tej krwi i od razu wyniki spisujemy i mamy wyniki. Możemy od razu przedstawić zawodnikowi. Ty musisz, Ania, teraz widzę pobierać, Wiesz tak? co, pobieram za 2 minuty. Aha, no to jeszcze mamy trochę czasu. Także No. trochę jeszcze czasu jest. Okej. No dobrze, ale no nie będziemy co mierzymy? Hemoglobinę, białe ciałka krwi? Nie. Wiesz co, tutaj mierzymy mleczan. Czyli zakwaszenie. Tak, inaczej zakwaszenie. Pobieramy tą próbkę krwi z palca Tak. i od razu do takich próbówek wymieszamy i później takie próbówki dajemy od razu do badania. Aha. Jakby kamera mogła przejść z drugiej mojej strony, bardzo proszę kamerę. Czy kamera mnie słyszy? Kamera mnie słyszy. Chciałbym, żebyśmy spojrzeli na ten wydruk, który tutaj jest na monitorze. I tu mamy tak, 147 to jest. Przepraszam, jeszcze musimy obniżyć kadencję, dobra? Czyli zwiększamy wysiłek. Obniżamy tą ilość obrotów. Więc słuchaj, tutaj mamy tętno. Tak, 147 Emil ma tętno w Teraz danej tętno, chwili. Tak. Tak. Teraz musieliśmy go trochę pouczyć, ponieważ RPM inaczej, ilość obrotów na minutę Tak. jest za wysoka. Czyli jest kadencja. Kadencja. Emil, jeszcze niżej, poniżej 100, żeby było, dobra? 95 Emil. Coś takiego. Tutaj mamy... 95 kręć, nie 108. Okej, już mamy 95, zaraz nam się u nas na komputerze też pojawi ta wartość. Mamy. Mamy tak, VO2 max, Tak. podany na kilogram masy ciała, wentylacja, ilość oddechów, jaką nam teraz Emil oddycha, tak jak mówiłam, kadencja, dwutlenek węgla, który wydalamy i tlen, który pobieramy. Tak A jest. R jest to współczynnik oddechowy, Tak jest. czyli dwutlenek węgla przez ilość tlenu Ale pobieranego. jak widzicie, co chcę powiedzieć, bo każdemu z Was może się wydawać, że my tutaj, no Bóg wie jaką kasę płacimy za takie badania, tak? Uważam, że to nie jest jakaś straszne, to nie są straszne pieniądze, bo to badanie u Was kosztuje ile? Takie badanie kompleksowe kosztuje 330 zł. Brutto. Tak, brutto i to jest taka maksymalna cena za badanie. Jak widzicie, ilość informacji, które tutaj dostaniemy, no próbki krwi, to wszystko to się moim zdaniem opłaca. To jest inwestycja. Tak. No powiedzmy w porównaniu do wydawania kasy na sprzęt, na wszystkie takie dodatki do treningu, to naprawdę to jest jakiś mały procent w każdym sporcie tak naprawdę. Tak jest. Powiedzmy 300 zł to kosztuje jeden but taki dobry do biegania. Ty wiesz, co my trenujemy, a przynajmniej dla kogo jest ten kanał, czyli to, co my robimy, jak najbardziej takie badania powinny Tak, się tak, przeprowadzić. tak. U Was jak najbardziej takie badania są przydatne, bo wbrew pozorom bardzo dużo poświęcacie na trening wytrzymałościowy, aby poprawiać tą kondycję, bo wiadomo, że im wyższa kondycja, tym potem łatwiej utrzymać się na tym motorze. No i co, jak Emil nam idzie? Wiesz co, na razie spokojnie, jesteśmy jeszcze w tej bazie tlenowej, zaraz będziemy pobierali kolejną próbkę krwi i przechodzimy na 210 W. Na 210 W, czyli zwiększamy obciążenie, no, O 30 W co 3 minuty. o 30 W. Przekładając to na taki chłopski rozum, jechałem cały czas prostą drogą, a teraz co chwilę się wznoszę, tak? Tutaj. No można tak powiedzieć, tak? Albo przyspieszasz. Albo przyspieszasz. Tak. Okej. O 30 W co 3 minuty zwiększamy obciążenie do odmowy wysiłku.
Na naszym rowerze jest Emil Juszczak. Ja wspominałem może lub nie wspominałem, ale to teraz powiem. Chłopak, który jeździ w Super Enduro w Mistrzostwach Świata w klasie junior. W chwili obecnej jest na 7. miejscu, biorąc pod uwagę, że to chyba pierwszy sezon Emila. Jest bardzo dobrze. I biorąc jeszcze pod uwagę to, że nie jeździ wszystkich zawodów, bo to wymaga dużego zaangażowania pieniężnego. Dzisiaj zawody są, zdaje się, w Argentynie. Także uważam, że jest bardzo dobrze, 7. miejsce. Słuchajcie, no co jeszcze, bo to nie jest tak, że mi się repertuar pytań wyczerpał, ale Ania, może ty coś powiesz, o czym jeszcze powinniśmy powiedzieć tutaj? Dlaczego ty namawiasz z twojego punktu widzenia, tak? No to jest twój zawód, ale dlaczego ty namawiasz takich ludzi, którzy zamierzają no, coś poprawić sobie kondycyjnie, no? Czy zamierzają trenować? No po co oni mają tutaj przyjść do was? Do was lub do innego takiego laboratorium? No przede wszystkim, żeby mądrze to robić, bo mówi się, że teraz w współczesnym świecie nie mamy czasu na nic. Nie mamy czasu, żeby trenować. Treningi są, prawda, muszą być mądrze, przemyślane i po to właśnie dlatego służy też takie badanie. Mnie się teraz nasunęła taka myśl, nie wiem czy się ze mną zgodzicie. Był kiedyś taki słynny maratończyk Emil Zatopek, Czech, i on ukończył maraton na bosakach, tak? I zdaje się, że nawet wygrał ten maraton. No, przebiegł go boso, ale mając na podorędziu i na wyciągnięcie ręki taką technologię za przyzwoite pieniądze, no głupotą jest nie korzystać z tego. Tak, to myślę, że wiele osób w sportach wszystkich nie docenia właśnie idei badań zdolnościowych, nie korzysta z nich, a myślę, że to jest jednak błąd, że wiele osób po prostu mając taką okazję nie wykorzystują takich badań, możliwości do treningu, do przygotowania planu treningowego. Ja może tak powiem, że z doświadczenia widzę osoby, które się pierwszy raz badały i mają porównanie, jak trenowali wcześniej, jak trenowali po takim badaniu już na tych stricte wyznaczonych dla nich progach. No byli w szoku, jakie postępy zrobili w krótkim czasie, jak to wszystko... Dobrze rozumiem. Badanie u was, plan treningowy i powrót do was i znowu badanie, tak? Tak, bo to się zmienia. Zmieniamy, trenujemy, osiągamy pewien pułap, prawda, do trenowania i znowu nam te strefy się przesuwają w prawo, jeżeli oczywiście zrobiliśmy postęp. Okej. Mamy tutaj mały punkt krwiodawstwa, no ale tak to powinno wyglądać. Emil, nic nie mów, tylko kciukiem. Jest dobrze? Jest ciężko? Tak sobie, średnio. Długo jeszcze pociągniesz, jak myślisz? Nie wiesz. Okej. Emil nie odpowiada na żadne z pytań, bo nie można mówić, tak? Żeby te badania Tak. nie były zakłamane. Tak, dokładnie. Słuchajcie, w trakcie jeszcze tutaj przygotowywania naszego garażu do badania na backstage'u jest parę osób i Michał i Ania mówią, one muszą wyjść. Ja mówię, dlaczego? No niech patrzą, jak nagrywamy, nie? Dlaczego musiały te osoby wyjść? Staramy się, żeby podczas badania było jak najmniej osób w pomieszczeniu, aby nie zaburzać parametrów oddechowych, tak? Żeby nie zaburzać zawartości tlenu i dwutlenku węgla w powietrzu. Nie zaburzać, żeby to badanie było... Tak, żeby było wiarygodne, tak? Żeby było dokładne, więc staramy się jak najmniej osób wprowadzać do pomieszczenia, tak? No to jeszcze jeden dowód na to, że słuchajcie, no jasne, dużo, 330 zł czy 350, nie wiem, może gdzie indziej taniej, może gdzie indziej drożej, ale za takie pieniądze, mając tak specjalistyczne i wiarygodne i dokładne badania, moim zdaniem, no namawiam was do tego, bo to się opłaca. Idziemy do następnej kartki, czy my tu już mamy następną kartkę? Mamy, nie? To co, idziemy, ciast. Strefa treningu. Czyli tu są już zalecone, w jakich strefach mamy trenować, tak? Tak. To tak, W jakich strefach, czyli w jakim tętnie? tak. Tętnie w mocy. Ten wykres jest bardzo ważny właśnie dla zawodnika. Aha. No,
wszystkie strefy do treningu, od strefy kompensacji, po strefę wytrzymałości ekstensywnej, intensywną, strefa rozwoju oraz ta najwyższa strefa do wysiłków beztlenowych. Czyli ja, jeśli dobrze rozumiem, w tej strefie głównie powinienem pracować w strefie 117-129, żeby swoją wydolność poprawić. W zależności co chcesz osiągnąć, tak? No, chcę osiągnąć, zawody trwają, no nie wiem, od 1,5 do 2 godzin, tak? I to jest mój wysiłek. I zawody w enduro, ja sobie nawet ostatnio wziąłem, no weź mi tu pomóc, przepraszam, opaskę i zegarek, pulsometr. Tak, wziąłem pulsometr i tam były takie skoki u mnie 140, za chwilę zjazd 95, nie? Na zawodach, tak? No na treningu, tak? Ale starałem się jechać w miarę na maksa, no. No tak naprawdę, aby zbudować taką podstawę wytrzymałości, trzeba głównie trenować w tej drugiej strefie. Tej zielonej? Tak, w tej zielonej i w tej żółtej. Tak, i w tych dwóch strefach. Tak, tak. To są takie dwie strefy do treningu wytrzymałościowego. One są bardzo ważne w takim okresie przygotowawczym, aby zbudować taką podstawę do treningów. Bazę. Tak, taką bazę do treningów już o wyższej intensywności. Kiedy zbudujemy tą bazę tlenową, wtedy możemy dopiero przejść do tych mocniejszych treningów, do rozbudowania tej wytrzymałości beztlenowej, czyli wtedy możemy dopiero wejść na tą 4., 5. strefę, ale powiedzmy cały czas musimy pamiętać o podtrzymywaniu tych niższych stref tej wytrzymałości. Tak jest. Ja mam jeszcze do Ciebie takie pytanie, czy to badanie wykaże nam jakiekolwiek, no słuchaj, Ty w ogóle nie powinieneś trenować, Ty jesteś chory tutaj, no nie wiem, Ty... Nie. Nie, tak naprawdę to badanie służy po to, aby wyznaczyć Naszą kondycję, naszą wydolność, nasz power, tak? Tak, tak. Jakieś słabe strony. No wiadomo, że w sportach wytrzymałościowych pracujemy trochę nad czym innym, w sportach siłowych mamy trochę inne cele, więc do każdego zawodnika trzeba podchodzić indywidualnie. I u każdego, powiedzmy, w ultramaratonach najważniejsze są te niższe strefy, ten próg AT, w sportach takich szybkościowo-siłowych ta strefa beztlenowa jest bardzo ważna, tak? Tak jest. Czy Emil już kończy? Znaczy już, czy Emil kończy? No końcówka, kadencja spada, także może zaraz, ale może pokibicujmy troszkę jeszcze Emila, jeszcze. żeby Emil, dajesz. go zmobilizować Emil, bardziej do badania. dajesz! Tak. Tu są te wszystkie strefy, które mieliśmy przed chwilą, one są po prostu opisane, tak? Aha, rozumiem. Więc właśnie to jest te 5 stref, od strefy kompensacji do najwyższej strefy. One są tak ogólnikowo opisane dla każdego typu intensywności. Ja to badanie u Ciebie miałem na bieżni, nie na rowerze. Czy to się czymś różni? Tak naprawdę no, badanie przebiega podobnie. No wiadomo, że biegaczom robimy na bieżni, kolarzom robimy na rowerze. Tak jest. Powoli zbliżamy się do końca, słuchajcie, naszego odcinka. Jeśli możecie, to zadawajcie pytania. Ja postaram się z pomocą Ani, Michała odpowiedzieć na te pytania. One na pewno dla mnie będą trudne, a w związku z tym musicie chwilę uzbroić się w cierpliwość, żeby na to pytanie odpowiedzieć. Na koniec jeszcze każdego odcinka Garaż, zgodnie z obietnicą, przyznajemy bluzy, bo zima idzie, a właściwie już się zima kończy. Ja mam do Ciebie, Ania, i do Ciebie, Michał, takie pytanie. Może Wy zadacie pytanie, na które nasi widzowie odpowiedzą w komentarzach. Jakieś pytanie, zadajcie, wiecie, no w związku z tym naszym tutaj nagraniem pytanie, na które nasi widzowie odpowiedzą i te osoby, które poprawnie odpowiedzą na to pytanie, otrzymają bluzy. 2 osoby z Polski i 2 osoby z zagranicy. Takie ustalamy zasady, ok? Okay. No to jakie pytanie będzie? Więc pytanie tak na szybko. Tak. Jakie są najlepsze? Takie pytanie odnośnie badań. Jakie VO2 max osiągał Lance Armstrong podczas swojej kariery sportowej? Jakie, jeszcze raz, VO2 max, czyli VO2 max w przeliczeniu na kilogram masy ciała. czyli kolarz. Tak.
w szczytowym okresie swojej... w szczytowym okresie swojej formy, w przeliczeniu na kilogram masy ciała, więc można się pomylić o plus minus 3 jednostki. 3 jednostki. Okej. To co? To dziękujemy bardzo. To wszystko. Ja jeszcze podejdę do Emila. Emil, jak się czujesz? Troszkę zmęczony. Ale to też może dlatego, że wcześniej byliśmy na treningu i może dlatego, Myślę, że tak. tak? Trochę to męczyło też, no i Jest wysiłek? ten rowerek teraz dał radę. Okej. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo Michał, Ania, Michał, Kamil, Emil, przepraszam. Strzałka. Się pożegnam z wami. Dziękuję. Przez rękawiczkę, Ania. Dzięki. Trzymajcie się. Hej! Jest. Ja już nie wiedziałem, o czym mówić.